Panie doktorze, ale ja to nie chcę protezy, przecież to by trzeba było wymienić z pół nogi. Takie zdanie coraz częściej słyszę w gabinecie. A na konsultacje przychodzą pacjenci ze zniszczonym stawem kolanowym, dla których proteza to najsensowniejsze rozwiązanie. I za każdym razem widzę ten sam strach w oczach, kiedy dowiadują się o tym, a nie innym sposobie leczenia. Większość pacjentów wyobraża sobie, że protezoplastyka to brutalny zabieg zamieniający człowieka prawie, nie wiem, w robokopa. Tymczasem rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej i o tym powiem zaraz po intro. Witam Cię bardzo serdecznie w 69. odcinku podcastu Ortopedia Moja Pasja. Ja nazywam się Michał Drwinga, jestem ortopedą, a w podcaście omawiam problemy ortopedyczne, pokazuję jak pracuję, czym kieruję się, proponując konkretny sposób leczenia oraz jakie są jego alternatywy i możliwe powikłania. Jeśli interesujesz się ortopedią, szukasz rozwiązania swojego problemu po urazie lub uczysz się ortopedii, koniecznie wysłuchaj tej audycji. Dlaczego pacjenci boją się protezy kolana i skąd wziął się mit o wymianie połowy nogi? Trzeba by było zacząć od źródła tego strachu. Może być, że większość pacjentów kojarzy ten zabieg z opowieściami sprzed lat, kiedy technologia i techniki operacyjne były znacznie mniej precyzyjne. Natomiast najprawdopodobniej przez to, że w mediach wyświetlają się zdjęcia protez tak zwanych resekcyjnych w zmianach nowotworowych, gdzie faktycznie usuwa się dużą część kończyny, to pacjenci są przerażeni. W efekcie powstał mit, że proteza oznacza usunięcie dużej części kości i zastąpienie jej metalowym implantem, taki wielki zawias. No i to nie jest prawda. Podczas pierwotnej endoprotezoplastyki kolana nie usuwamy całego kolana i połowy kości udowej i piszczelowej. Operacja raczej polega na precyzyjnym docięciu zniszczonych powierzchni stawowych i zastąpieniu ich implantami, które odtwarzają naturalny kształt, no i co za tym idzie, funkcję. To jest duża różnica pomiędzy powszechnym wyobrażeniem, a tym, co faktycznie dzieje się w trakcie operacji. Staw, który kwalifikuje się do protezy, jest efektem, powiedzmy, postępującej choroby zwyrodnieniowej, czy pourazowej, czy samoistnej. W takim stawie chrząstka stawowa, która w zdrowym stawie normalnie amortyzuje ruch i umożliwia płynne przesuwanie się kości względem siebie, praktycznie już starta. Pewnie każdy jadł kiedyś łódko z kurczaka. Na końcu takiej obgryzanej kości znajduje się taka czepeczka i to jest właśnie chrząstka. A ta chrząstka ile ma? Ze 2 mm grubości. I teraz wyobraź sobie, że u człowieka to w zasadzie ona wcale nie jest grubsza, też ma ze 2-3 mm. Kiedy się uszkodzi, kość ociera o siebie, no i to powoduje wytwarzanie osteofitów, czyli takich wyrośli kostnych, ograniczenie ruchomości, no i przede wszystkim ból. Jakie są objawy? No właśnie, ból podczas chodzenia i w nocy, co należy podkreślić, a sztywność taka utrudniająca codzienne funkcjonowanie, a widoczne zniekształcenie kolana i ograniczenie ruchu, to już mówiłem. Często pacjent ma taki sztywny staw, kiedy się budzi, musi go niejako rozchodzić i wtedy jest lepiej, a jak pochodzi trochę i przesadzi, to ból się znów nasila. Gdy te objawy istotnie wpływają na jakość życia, to sygnał, żeby zgłosić się na konsultację. Ale oczywiście ból i ograniczenie zakresu ruchu to nie to, żebym od razu wszystkich kwalifikował do protezy. To nie jest tak. Zanim proteza, to pacjent oczywiście trzeba sprawdzić u pacjenta, czy nie kwalifikuje się do jakichś innych form leczenia. I nie mówię tu tylko o metodach zachowawczych, jak fizjoterapia, iniekcje, leki przeciwbólowe, czy redukcja masy ciała, bo to często pomaga również. Mówię o możliwościach leczenia
zabiegowego z zachowaniem własnego stawu. Możemy zrobić artroskopię, możemy chrząstki naprawiać, możemy zrobić korekcyjne osteotomię odciążające elementy uszkodzone. No i to wszystko potrafi znacząco odciążyć staw i przedłużyć jego żywotność. Proteza to rozwiązanie ostateczne, to z tym się zgadzamy. Wprowadzamy je wtedy, kiedy wszystkie wcześniejsze metody, zarówno zachowawcze, jak i zabiegowe, przestały przynosić efekty lub pacjent jest poza ich wskazaniami. No a ból, ograniczenie ruchomości znacząco obniżają jego komfort życia. Co tak naprawdę się dzieje podczas operacji? Wiemy już, że nie wymieniamy całego kolana, wymieniamy jedynie powierzchnie stawowe, czyli te zakończenia kości udowej i piszczelowej. To właśnie te powierzchnie ulegają degeneracji i odpowiadają za wszystkie objawy, więc je wymieniamy. Warstwa kości, którą usuwamy podczas zabiegu, jest stosunkowo niewielka, to jest kilka milimetrów. Proteza w najgrubszym miejscu ma 8 mm. Struktura i długość takiej kończyny pozostaje praktycznie bez zmian, jest zachowana. Co ważne, operacja nie narusza większości struktur otaczających staw. A prawie wszystkie tkanki miękkie, większość więzadeł, wszystkie przyczepy mięśniowe pozostają na swoim miejscu. To jest niedotykane. A dzięki temu kolano po operacji w zasadzie wygląda i funkcjonuje praktycznie jak zdrowe. Z zewnątrz, oprócz tego, że jest blizna taka po środku, to pewnie nikt by się nie zorientował, że w środku jest implant. Implanty stosowane w endoprotezoplastyce można porównać do takich w takim razie precyzyjnych nakładek, które odtwarzają naturalny anatomiczny kształt zakończeń kości. Te komponenty wykonane są z metalu, najczęściej są to stopy tytanu lub tam chromu i kobaltu, pomiędzy którymi znajduje się wkładka z polietylenu. Całość tworzy taką gładką powierzchnię stawową, która umożliwia ładny ruch i to absolutnie nie klika, nie dzwoni i nie szura. Warto wiedzieć, że nie zawsze trzeba wymieniać wszystkie powierzchnie, bo jeśli zniszczeniu uległa tylko część kolana, na przykład przedział przyśrodkowy, możliwa jest proteza jednoprzedziałowa. Wymieniamy wtedy tylko uszkodzone elementy stawu, pozostawiając zdrowe struktury praktycznie nietknięte. Gdy z kolei zniszczenie obejmuje większy obszar, no to konieczna może być proteza dwuprzedziałowa, czyli całkowita, obejmująca wszystkie powierzchnie stawowe, chociaż rzadko powierzchnie rzepki. Wybór, co robimy, zależy od lokalizacji zniszczenia takiego stawu. Im mniejszy z kolei zakres wymiany, tym oczywiście mniej inwazyjny zabieg i zwykle szybszy powrót do sprawności. Protezy. Często słyszę pytanie, czy jedne protezy są lepsze od drugich. I odpowiedź jest prosta. Na rynku nie ma, można powiedzieć, złych protez. Implanty, które nie spełniają odpowiednich standardów, po prostu nie są dopuszczone do użytku, no a te ze słabszymi wynikami są niechętnie stosowane przez lekarzy i same znikają z oferty. Więc to same takie porządne samochody są. Dostępne na rynku mają porównywalne parametry, trochę się mogą różnić koncepcją działania, ale to już jest taka, powiedzmy, wiedza specjalistyczna, rozkładanie włosa na dwoje i dla perspektywy pacjenta kompletnie bez znaczenia. O tym, jaki jest implant stosowany, to decyduje lekarz, operując się przede wszystkim na własnym doświadczeniu w stosowaniu danej protezy, czy znajomości jej instrumentarium, umie, zakłada i jest w tym dobry. Warto pamiętać, że nowy model protezy nie zawsze musi być lepszy. Ja osobiście lubię implanty, które nie są najnowsze, a wciąż cieszą się popularnością, no bo jeśli coś jest stosowane od 20 lat, czy 25 i nadal pacjenci nie wracają po rewizję i funkcjonują dobrze, no to oznacza, że implant się sprawdza. Natomiast taki, który jest jakby stosowany od 5 lat, no to nie wiemy, ile przeżyje, więc trudno obiecać pacjentowi cokolwiek. Sam proces leczenia. Czy pacjent odczuwa ból w trakcie zabiegu? No, zabieg jest wykonywany w znieczuleniu, najczęściej podpajęczynówkowym czy tam ogólnym, dzięki czemu w zasadzie podczas operacji to się nic nie czuje. Po zabiegu ból jest oczywiście naturalnym zjawiskiem, ale to się kontroluje go lekami przeciwbólowymi. Sama operacja wymiany stawu kolanowego trwa zazwyczaj od 60 do 120 minut, w zależności od stopnia skomplikowania, deformacji kończyny, no i czasem stosowanej właśnie protezy. Po operacji pacjent w przypadku akurat mojej kliniki zostaje na oddziale przez 3 noce.
ale ten pobyt może się wydłużyć, na przykład jeśli ktoś gorzej znosi rekonwalescencję, utrzymuje się jakiś ból albo puchnie kolano. A w każdym ośrodku też ten pobyt może być inny. Po wypisie pacjent albo wraca do domu i korzysta z fizjoterapii. U nas może skorzystać z takiego pobytu rehabilitacyjnego. Wtedy mieszka sobie w hotelu przy klinice, no i ma co najmniej 2 razy dziennie rehabilitację, dzięki czemu znacznie szybciej wraca do sprawności, no i ma pewność, że nie zaniedbuje swojego nowego stawu. A jeszcze w szpitalu rano po pierwszej nocy pacjent jest pionizowany, czyli w asyście fizjoterapeuty wstaje z łóżka i stawia pierwsze kroki. I uwaga, chodzi się normalnie, w pełni obciążając obie kończyny, tą z protezą też. I to kluczowy element takiego nowoczesnego podejścia do rekonwalescencji. Wczesne uruchomienie znacząco przyspiesza powrót do zdrowia. Chodzenie z asekuracją kulami, czyli nie o kulach, tylko z asekuracją kulami, trwa zazwyczaj 2-6 tygodni, w zależności od tego, jak pacjent jest sprawny. Musi odzyskać po prostu taką pewność nogi. Powrót do takiej aktywności życiowej pełnej to 3-6 miesięcy, znowuż w zależności od tego, jak poddaje się rehabilitacji, jak ćwiczy, no i jego stanu ogólnego oczywiście. Warto też wiedzieć, czego realistycznie spodziewać się pod kątem samej ruchomości stawu. Otóż kolano się normalnie prostuje, przeprostowuje, natomiast możemy się liczyć z pewnymi ograniczeniami zgięcia. A po protezoplastyce raczej się nie usiądzie na piętach. Ale to jedno z niewielu, ale realnych zagrożeń, o których warto wiedzieć. Co z samochodem? W większości przypadków prowadzenie samochodów jest możliwe, jak tylko pacjent się dobrze czuje. Nie powiem, że po 2 tygodniach czy po 4, zależy od niego, nie zależy za bardzo od nogi, ma nią władać. Też może być, które kolano, jak lewe, no to do sprzęgła albo do automatu to w ogóle nie jest potrzebne, więc jakby jeszcze szybciej może wrócić. O czym tu jeszcze? Wiek. Czy pacjent nie jest za młody na protezę? Wokół tego tematu też narosło sporo mitów. Wielu pacjentów słyszało, że z protezą to trzeba czekać jak najdłużej, że najlepiej do sytuacji, kiedy implant już wystarczy już do końca życia. No, chociaż nie wiadomo, jak pacjent będzie długo żył. U pacjentów po 70 roku życia rzeczywiście może nikt się nad tym specjalnie nie zastanawia. Wiek, przeżywalność, przewidywalna długość życia i żywotność implantu to się jakby tutaj mniej więcej zgadza. Natomiast problem pojawia się wtedy, kiedy chcemy zastosować implant u pacjenta młodszego. Czyli jeśli na przykład ktoś ma 45 lat i całkowicie zniszczony staw kolanowy, wyczerpał już wszystkie możliwości leczenia, cierpi, a chciałby normalnie chodzić, chciałby normalne życie prowadzić, no to pytanie, czy on ma czekać następne 15 lat w bólu i braku aktywności. No drugi raz młody nie będzie. W takiej sytuacji trzeba też wymienić staw, uczyć pacjenta odpowiedniego użytkowania implantu, pozwolić się mu cieszyć życiem, a jeśli on się po tam wielu latach zepsuje, zawsze można ten staw też wymienić, zrobić protezę rewizyjną. Jeden z profesorów, w którym kiedyś pracowałem, mówił, że protezę należy założyć, kiedy zniszczenie stawu już odbiera pacjentowi radość życia. No i to jest takie zdanie, które do dzisiaj mi w gabinecie towarzyszy. Wiek to tylko jeden z czynników, a nie sztywna granica. Sport. Po założeniu protezy powrót do aktywności fizycznej, uwaga, jest nie tylko możliwy, ale wręcz wskazany, choć z pewnymi ograniczeniami. Zaleca się uprawiać sporty nieobciążające nadmiernie stawu. Może być pływanie, jazda na rowerze, nordic walking, delikatne truchtanie, czy nawet taka rekreacyjna gra w tenisa na moczce, czy jazda na nartach, taka chyba. Takim, wiecie, Włochy, ładne stoki przygotowane, ładna widoczność. Natomiast nie powinno się biegać. Należy unikać sportów wiążących się z dynamicznymi obciążeniami stawu, z zmianami ruchu, z tupaniem, bo wtedy niestety taki staw szybciej się zużywa i może doprowadzić do chociażby nawet i obluzowania takiego implantu. Więc proteza to nie wyrok, to rozwiązanie. Endoprotezoplastyka stawu kolanowego to zabieg, który dla wielu pacjentów oznacza koniec z bólem, powrót do normalnego, aktywnego życia.
Już wiemy, że operacja nie polega na drastycznej ingerencji w kończynę, natomiast na wymianie zniszczonych powierzchni stawowych przy zachowaniu praktycznie większości tkanek, więzadeł, przyczepów mięśniowych, które są w okolicy. Pamiętamy 4 rzeczy. Operacja jest bezbolesna dzięki znieczuleniu, a ból pooperacyjny zazwyczaj udaje się kontrolować lekami przeciwbólowymi. Rekonwalescencja rozpoczyna się zaraz w pierwszej dobie po zabiegu i chodzi się na 2 nogach, w pełni się je obciąża. Implanty służą po 20 lat i dłużej, a wiek to tylko jeden z czynników decyzyjnych, nie granica. No i powrót do aktywności fizycznej, w tym rekreacyjnego sportu, jest oczywiście jak najbardziej wskazany. Decyzja o endoprotezoplastyce nie powinna być odkładana ze strachu przed nieznanym. Trzeba porozmawiać z lekarzem, rozwiać wątpliwości, podjąć świadomą decyzję, zanim taki staw odbierze radość życia na dłużej niż to konieczne. Także nie boimy się i korzystamy z życia. Ja się żegnam, życzę udanych wakacji, aktywnych. Sam się zaraz wybieram na wakacje. Do zobaczenia wkrótce.